Przenieśmy się do 1410 roku, do jednego z mniej znanych, ale niezwykle istotnych wydarzeń polskiego średniowiecza – bitwy pod Koronowem. Ta bitwa, stoczona kilka miesięcy po słynnej bitwie pod Grunwaldem, miała ogromne znaczenie dla umocnienia polskiej pozycji w wojnie z Krzyżakami. Przygotujcie się na opowieść pełną rycerskich starć i politycznych intryg. Bitwa pod Grunwaldem, stoczona 15 lipca 1410 roku, była jednym z najważniejszych wydarzeń średniowiecznej Europy. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem króla Władysława Jagieły rozgromiły potęgę zakonu krzyżackiego. Jednak mimo tego spektakularnego zwycięstwa konflikt z Krzyżakami trwał dalej. Choć armia zakonna została osłabiona, nie oznaczało to końca wojny. Po Grunwaldzie Krzyżacy zdołali utrzymać Malbork, swoją główną twierdzę. Po śmierci Ulrisa von Jungingena w bitwie komtur Heinrich von Plauen opanował sytuację i przejął dowództwo nad armią krzyżacką. Polsko-litewska ofensywa nie zdołała zdobyć Malborka, co dało Krzyżakom czas na reorganizację sił. Von Plauen planuje kontruderzenie na 3 kierunkach. Pierwsza kolumna z Inflant ma uderzyć w kierunku Wilna. Jej zadaniem jest odciągnąć wojska litewskie i zmusić do powrotu na Litwę. Garnizony w Prusach mają odbić zdobyte przez Jagiełłę zamki i twierdze. Trzecia kolumna, idąca z Niemiec z Nowej Marchi, ma ruszyć w kierunku Kujaw i Wielkopolski. W kierunku Prus idą posiłki z Nowej Marchi, głównie z terenów zachodnich sojuszników zakonu. Te wojska, dowodzone przez Michela Kirchmeistera von Stenberga, miały pomóc Krzyżakom odzyskać inicjatywę. Celem było opanowanie strategicznie ważnych terenów północnej Polski. Bitwa pod Koronowem, która miała miejsce 10 października 1410 roku, była jednym z tych potyczek, które zdecydowały o dalszych losach tego konfliktu. Była to próba odzyskania przewagi przez Krzyżaków. Z Niemiec nadciągały wyprawy wspierające zakon. Po stronie polskiej głównodowodzącym był Piotr Niedźwiecki. Siły Polski nie były liczne, ale dobrze przygotowane. Była to mieszanka rycerstwa i zaciężnych wojsk, które miały za zadanie bronić północnych terenów przed krzyżacką inwazją. Krzyżacy zamierzali przebić się przez Polskę i uderzyć na Kujawy, a stamtąd skierować się na Wielkopolskę, by zyskać strategiczną przewagę i podważyć morale Polaków. Wojska zakonu rozpoczęły oblężenie Tucholi, ale ich część ruszyła w kierunku Bydgoszczy. Krzyżacy schwytali 2 polskich rycerzy, którzy przekonali zakonników, że Koronowo nie jest przygotowane do obrony. To łatwa zdobycz. Kirchmeister von Stenberg pozostawia część wojsk pod Tucholą, sam rusza w kierunku Koronowa. Bitwa pod Koronowem miała miejsce w okolicach wsi Wilcze, niedaleko Koronowa. Siły krzyżackie i niemieckie dotarły do okolic, licząc na szybkie zwycięstwo. Po stronie krzyżackiej było około 2000 żołnierzy, z czego większość stanowiło rycerstwo niemieckie. Z kolei polska armia była mniejsza, liczyła około 1000–1200 żołnierzy, w tym sporo zaciężnych rycerzy z różnych regionów Polski. Polacy zdążyli obsadzić załogą twierdzę, co było dla wojsk zakonnych wielkim zaskoczeniem. Kirchmeister zarządził odwrót. Rycerstwo polskie dogoniło wycofujących się Niemców, zmuszając ich do bitwy, która stała się areną wielu pojedynków.
2 razy ogłaszano przerwę. Dopiero w trzecich zmaganiach Polacy zdobyli nieprzyjacielską chorągiew, co wywołało zamieszanie wśród Krzyżaków, a dalej przerodziło się w ucieczkę. Zniknięcie gonfalonu głównej, najważniejszej chorągwi było często znakiem do odwrotu. Lżej zbrojni polscy jeźdźcy rozpoczęli pościg, który przerwała zapadająca ciemność. Zdobyto łupy i około 300 jeńców, w tym wielu tzw. kości zakonu. Polscy rycerze świetnie wykorzystali teren. Bagna i lasy utrudniały manewr ciężkozbrojnej kawalerii niemieckiej. Mówi się, że bitwa pod Koronowem była jednym z ostatnich starć na zasadach rycerskich. Oddziały polskie przybyły z jeńcami do Bydgoszczy 12 października, a następnie 15 października do Inowrocławia, gdzie przebywał król. Władysław II Jagiełło podjął jeńców ucztą, traktując jeńców z szacunkiem, by przeciwdziałać krzyżackiej propagandzie na zachodzie, ukazującej Polaków i Litwinów jako bezbożnych dzikusów. Po spisaniu i odebraniu przysięgi dostawienia się w określonym miejscu i czasie z okupem, jeńcy zostali zwolnieni, poza Kiszmajsterem. Zwycięstwo pod Koronowem było niezwykle istotne dla Polski. Po pierwsze, Krzyżakom nie udało się przejąć inicjatywy, co osłabiło ich morale i pozycję w regionie. Zwycięstwo to również wzmocniło prestiż Polski, szczególnie, że nie było łatwo zorganizować wojska po wyczerpującej kampanii grunwaldzkiej. Dzięki tej bitwie Polacy utrzymali kontrolę nad północnymi terytoriami, co miało wpływ na dalszy przebieg wojny. Po drugie, bitwa pod Koronowem pokazała, że Polacy potrafią walczyć skutecznie także po wielkich zwycięstwach, a ich dowódcy jak Piotr Niedźwiecki byli zdolni do prowadzenia trudnych kampanii i podejmowania śmiałych decyzji na polu bitwy. Po trzecie, bitwa ta miała również znaczenie polityczne. Krzyżacy, mimo że zdołali utrzymać Malbork, byli coraz bardziej izolowani, a ich wsparcie z zachodu topniało. Polska zyskała przewagę w rozmowach pokojowych, które doprowadziły w końcu do zawarcia pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku. Bitwa pod Koronowem, choć mniej znana niż Grunwald, była kluczowym momentem w wojnie z zakonem krzyżackim. Zwycięstwo to nie tylko potwierdziło polską dominację militarną po Grunwaldzie, ale także umocniło pozycję Polski w Europie. Bohaterstwo polskich rycerzy i geniusz strategiczny Piotra Niedźwieckiego zapewnił Polakom kolejne ważne zwycięstwo nad Krzyżakami, co przyczyniło się do końcowego sukcesu w tej długotrwałej wojnie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że opowieść o bitwie pod Koronowem dostarczyła Wam wielu ciekawych informacji o tej nieco zapomnianej, ale bardzo ważnej bitwie. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będziemy zgłębiać się w inne kluczowe momenty polskiej historii. Do usłyszenia.